Andrzej Kowalski skorzystał z prawa swobodnej wypowiedzi przed tzw. komisją do spraw tzw. Pegasusa. Jego ocena nie tylko komisji była miażdżąca. Posłuchajcie. Andrzej Kowalski, urodzony 18 kwietnia 1967 roku. Polski funkcjonariusz cywilnych i wojskowych służb specjalnych w stopniu generała brygady, pedagog, w 2007 roku pełniący obowiązki szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. W latach 2015-2020 szef Służby Wywiadu Wojskowego. Służył kolejno w Departamencie Kontrwywiadu Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego. Uczestniczył w pracach nad likwidacją wojskowych służb informacyjnych. Podjął następnie współpracę z tzw. podkomisją smoleńską. Wypowiadał się też jako ekspert w prasie. Zajmował m.in. stanowisko zastępcy szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. 5 listopada 2007 powierzono mu obowiązki szefa SKW w miejsce Antoniego Macierewicza. 20 listopada tego samego roku minister Bogdan Klich zdymisjonował go po oskarżeniach o nielegalne przechowywanie i kopiowanie dokumentów z likwidacji WSI w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. 19 listopada 2015 powierzono mu obowiązki szefa Służby Wywiadu Wojskowego. Objął to stanowisko 16 lutego 2016. 5 lipca 2016 awansowany do stopnia generała brygady. Zakończył kierowanie SWW 27 stycznia 2020. W sierpniu 2023 z rekomendacji posłów Prawa i Sprawiedliwości został powołany przez Sejm w skład Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. 29 listopada 2023 roku został odwołany ze stanowiska przez Sejm. Polubienie, subskrypcja i komentarz to wsparcie dla naszego kanału i wartości, jakie wyznajemy. Dziękujemy, że z nami jesteście. Czy chce świadek skorzystać z prawa do swobodnej wypowiedzi? Jeżeli mógłbym o to prosić, to bardzo. Bardzo proszę. Chętnie. To jest teraz ten moment. Szanowni Państwo, Bliżej do mikrofonu. Musimy zwracam się też do tych, no właśnie, ten mikrofon, chodź mikrofonem. Szanowni Państwo, zwracam się też do tych wszystkich, którzy obserwują nas w tej chwili na łączach telewizji sejmowej. Stąd takie bardzo szerokie gremium. Witam. Szanowna Komisjo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się bardzo, że Was widzę. Obecność tutaj jest dla mnie okazją do wyrażenia wielu przemyśleń dotyczących sprawy tak zwanego Pegasusa, która stała się publicznie znana i publicznie rozważana przez ostatnich kilka lat. Moja obecność w dużej mierze wynika z tego, że jestem wieloletnim oficerem kontrwywiadu i wywiadu. Przepracowałem w służbach specjalnych blisko 30 lat, prawie tyle, co ma nasza trzecia Rzeczpospolita. Do służb wstąpiłem w 1994 roku do Urzędu Ochrony Państwa. Służyłem tam w kontrwywiadzie. Później byłem w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, też w kontrwywiadzie, później w kontrwywiadzie wojskowym, a na koniec w wywiadzie wojskowym. Ta długa kariera, którą rozpoczynałem jako szeregowy funkcjonariusz, można powiedzieć, że na ulicy, na krawężniku, nauczyła mnie bardzo dużo, jeśli chodzi o obserwowanie rzeczywistości w jej wymiarze mało uchwytnym percepcji normalnych obywateli. Ktoś, kto przepracował tak długo w służbach specjalnych i to jeszcze rozpoczynając w tak zwanej linii, na całe życie ma zdolność rozumienia pewnych faktów w sposób bardziej złożony i też bardziej fundamentalny niż wszyscy inni obywatele. Funkcjonariusze służb specjalnych są pewnego rodzaju elitą urzędniczą w Polsce. Jako przedstawiciel tej grupy staję się przed Państwem, uznając, że w tak ważnej sprawie jak sprawa Pegasusa, tak zwanego Pegasusa, nie może zabraknąć też mojego głosu.
Na początku od razu, żeby zdefiniować jasną sytuację, ja podtrzymuję wszystko to, co napisałem w pierwszym piśmie, które do Państwa skierowałem w odpowiedzi na pierwsze wezwanie. Dla mnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest wiążące. Uważam, że komisja od momentu orzeczenia powinna już zawiesić swoje prace i doprowadzić w parlamencie do zmian w artykule 2 uchwały o powstaniu komisji. Także z mojej perspektywy komisja jest w najłagodniejszym przypadku komisją obarczoną poważnymi wątpliwościami, jeśli chodzi o jej legalność. Nie zmienia to faktu, że uznaję, że w tym gremium, skoro jest omawiana sprawa zaawansowanych technologii używanych przez służby specjalne i omawiana jest w takim trybie, jak to się odbywa, konieczne jest to, żeby przyjść i z perspektywy mojego doświadczenia zabrać głos. Ja jestem funkcjonariuszem, tak jak powiedziałem, od wielu lat. Kilka razy składałem rotę przysięgi, która dla mnie jest wiążąca. Nikt mnie nie zwolnił z tej przysięgi. W tej przysiędze są dwa bardzo istotne sformułowania. Służyć wiernie Rzeczpospolitej i stać na straży Konstytucji. To jest dla mnie coś, co definiuje moje życie zawodowe od blisko 30 lat. Z tego się nie mogę wycofać, bo taką przysięgę złożyłem. Stąd też moje podejście do legalności tej komisji, nic Państwu nie ujmując, nic posłom, posłankom nie ujmując. Kiedy mówię komisja, to w pewnym sensie zawsze w cudzysłowie. Jestem tu, by służyć wiernie Rzeczpospolitej. To chcę podkreślić i to jest dla mnie najważniejsza przesłanka, która powoduje. Chciałbym w moim wystąpieniu uświadomić pewne zagrożenia, które są związane z omawianiem kwestii tak zwanego Pegasusa. To są zagrożenia, które z perspektywy komisji mogą być mało widoczne, dlatego że komisja nakierowana jest zgodnie ze swoim aktem konstytutywnym, czyli uchwałą sejmową, nakierowana jest na osiągnięcie pewnego celu. Tym celem jest wyjaśnienie sprawy Pegasusa, używania tego oprogramowania w Polsce. Z perspektywy, którą ja noszę w sobie, jest to czas, kiedy w sposób bardzo niedobry dla służb specjalnych i niedobry dla państwa polskiego poruszane są zagadnienia, które powinny pozostać jednak zakryte woalem tajemnicy. Nie powinno się o tym mówić publicznie, dlatego że kwestie związane z techniką operacyjną, kwestie związane z zaawansowanymi technologiami używanymi przez służby specjalne są z perspektywy służb specjalnych, ale też z mojej perspektywy jako funkcjonariusza tych służb są niejawne, nie powinny być publicznie omawiane. Skutek negatywny obserwujemy, bo z doniesień medialnych, bo tego nie wiem na pewno, ale z doniesień medialnych Pegasus przestał funkcjonować w Polsce, co jest tak zwany Pegasus, podkreślę, bo to cały czas jest problem z tą nazwą. Służby specjalne nie mają bardzo nowoczesnego narzędzia, które jest szalenie istotne w prowadzeniu skutecznej walki z przestępcami, którzy bardzo dobrze przygotowują się do prowadzenia przestępstw. W kontrwywiadzie obserwowaliśmy przez wiele lat, jak ewoluowały technologie używane przez naszych przeciwników. Obserwowaliśmy też ze smutkiem, że zazwyczaj to my byliśmy krok z tyłu. To my mieliśmy problemy z tym, żeby nadążyć za światem zaawansowanych technologii używanych w służbach specjalnych. To my mieliśmy zawsze problemy finansowe, problemy też mnożone przy okazji różnych tak zwanych afer podsłuchowych. To my mieliśmy kłopot z tym, jak prowadzić skutecznie walkę z najbardziej niebezpiecznymi przestępcami. Z mojej perspektywy tutaj głównie chodzi o szpiegostwo, bo to był główny cel moich działań w trakcie służby w kontrwywiadzie. Osłabienie potencjału technicznego służb specjalnych w Polsce stało się faktem, bo zgasło jedno narzędzie, które było używane. Z prac komisji można wnioskować, że być może to jest tylko jedno z wielu, więc nie ma się to za bardzo przejmować. To nie jest do końca tak, dlatego że każdy uszczerbek w niewielkim potencjale jest poważnym uszczerbkiem. Tu na pewno warto podziękować wszystkim funkcjonariuszom, którzy pomimo różnych walk politycznych, które toczą się wokół służb specjalnych, dzielnie trwają i dzielnie starają się służyć ojczyźnie. Wielu z nich jeszcze pamiętam.
Rola wywiadu. Jestem szefem wywiadu. Byłem szefem wywiadu. Jako były szef wywiadu staję przed państwem. Rola wywiadu w kwestiach Pegasusa, czy stosowania Pegasusa jest dla mnie całkowicie jakby niezrozumiała. To, że ktoś łączy wywiad z Pegasusem, jest dla mnie dosyć szokujące w kontekście takim, jak jest to zakreślone w uchwale sejmowej, czyli w kontekście stosowania Pegasusa jako narzędzia kontroli operacyjnej. Chciałbym bardzo jasno wyjaśnić, nawet mam przygotowaną pewną wyliczankę dla państwa, chciałbym bardzo jasno wyjaśnić, że wywiad jako służba specjalna działająca w oparciu o artykuł 6 ustawy o służbie kontrwywiadu wojskowego oraz służbie wywiadu wojskowego, wywiad w swoich zadaniach, nie będę czytał tych wszystkich zadań, bo to jest strasznie długie, ale seria czasowników, które są tam użyte. Co robi wywiad? Uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie, przekazywanie, rozpoznawanie, przeciwdziałanie, zapobieganie, eliminowanie, współdziałanie, uczestniczenie. Nie ma nigdzie słowa o ściganiu sprawców przestępstw. Polski wywiad nie ma nic wspólnego z rzeczywistością prawnokarną. Polski wywiad, zwłaszcza wywiad wojskowy, to jest taka służba specjalna, która zajmuje się zbieraniem informacji i nie bierze udziału w żadnych czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, które doprecyzowując nazywają się kontrolą operacyjną, czyli jakąś formą podsłuchu, potocznie mówiąc. To jest rzeczywistość dla wywiadu całkowicie obca. To jest jasno wpisane w zadania w artykuł 6 ustawy. Kolejna bardzo ważna rzecz, że Pegasus w związku z tym nie może funkcjonować jako narzędzie kontroli operacyjnej, jako narzędzie czynności operacyjno-rozpoznawczych w wywiadzie wojskowym. To jest narzędzie, które jest narzędziem wywiadowi w żaden sposób niepotrzebnym, bo nigdy wywiad nie stosuje kontroli operacyjnej. Nigdy z małą gwiazdką, za chwilę o tej gwiazdce powiem. Kolejna bardzo ważna rzecz to jest taka, że zakres pracy komisji nie obejmuje pracy wywiadu za granicą. Ja nie rozumiem w związku z tym, dlaczego wywiad pytany jest o coś takiego jak Pegasus. W momencie, kiedy wywiad, to jest w artykule 6, wywiad działa poza granicami państwa. A jeżeli działa w Polsce, to jest z kolei ustęp 3 artykułu 6, to działa tylko w związku z działalnością zagraniczną. Czyli logika pracy wywiadu jest taka, że najpierw coś się wydarza za granicą, a potem jest to przenoszone na teren Polski, bo się przesuwa cała sytuacja w kierunku Polski i nie można tego przerwać. Ale nie ma tutaj nigdzie zakodowanej sytuacji, że będzie kontrola operacyjna. Tutaj gwiazdka, o której powiedziałem, że będzie troszkę więcej. Jest taki dodatkowy ustęp w artykule 6 w zadaniach, mówiący o tym, że jest taka możliwość, że wywiad może potrzebować obserwacji, może potrzebować kontroli operacyjnej, może potrzebować zakupu kontrolowanego, może potrzebować przesyłki niejawnie nadzorowanej. To wszystko jest opisane w ustawie w artykułach 29, 31, 33 i 34. Ale tam jest bardzo wyraźnie powiedziane, że jeżeli wywiad w ogóle chce to robić, to robi to tylko i wyłącznie za pośrednictwem kontrwywiadu wojskowego albo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wywiad do tego stopnia jest separowany od wiedzy o tym, jak to się dzieje, że wywiad po prostu zleca taką czynność, a wszystko, począwszy od wypełnienia wniosków aż po eksploatację jakiegoś środka technicznego, odbywa się poza wywiadem. Wywiad nie uczestniczy w czymś takim jak kontrola operacyjna w sensie technicznym. Co więcej, szef wywiadu nawet nie wie, jakie środki techniczne są stosowane w trakcie kontroli operacyjnej, gdyby doszło do sytuacji, kiedy na jego zlecenie kontrwywiad robi kontrolę operacyjną. Ja powiem nawet więcej. Szef wywiadu wojskowego nie ma prawa wiedzieć, jakimi środkami posługuje się kontrwywiad. To jest szalenie ważne wszystko, dlatego że stając przed państwem mam poważną wątpliwość, jaki jest sens przesłuchiwania szefa wywiadu, który z Pegasusem, tak zwanym Pegasusem, nie miał w ogóle nic wspólnego. Logika
istnienia tak zwanego Pegasusa w polskim systemie bezpieczeństwa jest taka, że jest to narzędzie do podsłuchu. Podsumowując, wywiad nie prowadzi takich działań na terenie Polski. Tutaj jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, którą też trzeba uświadomić. W rozdziale 3 ustawy o SWW mamy wyraźnie opowiedziane wszystkie problemy związane też z dbaniem o informacje. Wywiad, szef wywiadu, szef kontrwywiadu wojskowego są zobowiązani, podobnie jak wszyscy funkcjonariusze, aby chronić środki, metody i formy pracy kontrwywiadu i wywiadu. Z tego właśnie wynika to, że szef wywiadu nie wie, jakimi środkami działa szef kontrwywiadu, no i w drugą stronę szef kontrwywiadu nie wie, jakimi środkami działa szef wywiadu. Jedna rzecz jest bardzo silnie zaszyta. Artykuł 42 ustawy mówi bardzo wyraźnie, że nie wolno informować nikogo o formach, metodach i środkach pracy. Jest uczyniony w ustawie tylko jeden wyjątek. Tym wyjątkiem jest taka sytuacja, kiedy żądanie o informację pochodzi z prokuratury lub z sądu, ale w sprawie, która była zbrodnią lub występkiem, gdzie skutkiem była śmierć. Tylko w takiej sytuacji prokurator albo sąd mogą żądać od szefa ujawnienia pewnych informacji. Komisja nie jest sądem, prokuratorem, nie mamy też sprawy o śmierć, więc artykuł 42, gdybym nawet coś wiedział o Pegasusie, to i tak obliguje mnie, że nie mogę o tym nic powiedzieć. Tutaj dotykamy jednej bardzo ważnej rzeczy. Rzeczy związanej z dochowaniem tajemnicy. To jest to, od czego zacząłem, że za dużo tu się mówi o środkach technicznych używanych przez służby specjalne. Jak ja czytam protokoły z niektórych waszych spotkań, to zastanawiam się właściwie, gdzie tu jest taka czerwona lampka, która powinna się zapalać przy niektórych zdaniach, że to jest niejawne, nie powinno się o tym mówić. Jestem głęboko przekonany, że analitycy rosyjskich służb specjalnych, czy białoruskich służb specjalnych, czy wszelkich innych zainteresowanych Polską w sposób wrogi, oni dokładnie przeglądali te wszystkie stenogramy, te wszystkie zawarte na stronie sejmowej materiały i na pewno dokładnie analizowali, co było powiedziane, co nie było powiedziane. I jedna rzecz szalenie istotna, gdzie była sugestia, że jest jeszcze ukryta jakaś tajemnica państwowa albo służbowa. No nie ma tych pojęć już w ustawie, ale ja jestem jeszcze starej daty funkcjonariusz, więc czasem ich używam. Bardzo niedobrą metodą funkcjonowania w trakcie przesłuchania jest to, że padają pytania i oczekuje się od świadka, że świadek powie: nie, nie, to jest tajemnica, ja tego wam nie powiem. Dbamy o tajemnicę wszyscy, pytający i odpowiadający. Pytanie, które wchodzi w zakres tajemnicy, jest pytaniem postawionym w sposób nieostrożny. Mruganie do kogoś, że tam jest tajemnica, więc tam ci nie powiem, to nie jest rozsądne dbanie o tajemnicę służb specjalnych. Tajemnica to jest rzeczywistość, która nie ma nic wspólnego z jawnością. Jawność i niejawność całkowicie się wyklucza. Tam nie ma części wspólnej. To jak dwie proste, równoległe. To się nigdy nie przecina. Więc bardzo proszę o to, że ewentualnie stawiając mi pytania, bardzo proszę nie dziwić się, że ja nie mrugam. Ja nie będę mrugał, że tam jest tajemnica. Ja po prostu czegoś nie powiem. Po to mamy spotkanie niejawne za chwilę, żebym tam mógł swobodnie opowiedzieć o wszystkich sprawach, które są tajne, jeżeli będę skutecznie zwolniony z zachowania tajemnicy. Ale trochę nie dziwcie się państwo, że też formuła ślubowania, które składamy, czy przyrzeczenia, które składamy na początku, ona też jest nie do końca dobrze dobrana do tej specyfiki zagadnienia, bo no to jest tak, że stojąc przed wami, ja nie mogę wam dać do zrozumienia, że ja właśnie tu mam tajemnicę, to wam tego nie powiem. Nie mogę tego zrobić. Jestem tak ukształtowanym oficerem. Za mniejsze rzeczy niż tutaj się wydarzyły, u mnie były poważne postępowania wśród funkcjonariuszy. Po prostu dbamy o tajemnicę w sposób, można powiedzieć, totalny. Dlatego, że tematyka tej komisji jest tak istotna, że ona na pewno przyciąga bardzo niebezpiecznych ludzi, którzy dokładnie śledzą to, co tu jest mówione.
no zwłaszcza w moim przypadku, czy w przypadku profesora Pogonowskiego, jako szefów służb, czy ewentualnie jak staną przed wami szefowie CBA, no to na pewno już nasze przesłuchania będą dokładnie analizowane przez obce służby specjalne. No, wypowiedzi różnego rodzaju biegłych czy ekspertów, którzy też tutaj gościli u państwa, też na pewno były bardzo cenne, dlatego że tam można było dużo wywnioskować z tego, co oni mówią. Przejdę na chwilę jeszcze do Pegasusa, bo Pegasus to jest taka rzeczywistość, która ona jest obecna w jakiś sposób w mojej świadomości. Za chwilę będziecie państwo to pytać, więc ja ogólnie opowiem, jak to wygląda. Ja właściwie słowo Pegasus to usłyszałem po raz pierwszy, kiedy NIK opublikował swój raport pokontrolny. To był pewnie jakaś tam połowa roku 2018. To był taki moment, kiedy pojawiły się publikacje prasowe, zaczęło żyć trochę nasze państwo tym Pegasusem. To do mnie też wtedy dotarło. Pegasus, no co to może być? Fajna nazwa w sumie, dosyć fajne skojarzenie, jeśli chodzi o program, który ma przełamywać jakieś zabezpieczenia. Całkiem mi się to podobało jako pewnego rodzaju forma skojarzenia. Niespecjalnie na mnie to oddziaływało, dlatego że miałem świadomość, że to jest kwestia narzędzi, które są używane do kontroli operacyjnej. Tak jak państwu wyjaśniłem, dla wywiadu to jest zupełnie obca rzeczywistość. No, wywiad nie stosuje kontroli operacyjnej, więc ten Pegasus, no ciekawostka. No, oczywiście też ciekawostka prawna, że tam nikt znalazł, że to było niefinansowane przez CBA, tylko że jakaś tam kwota była przeznaczona z Funduszu Sprawiedliwości. No to było interesujące. Ale nie było jakoś w tym momencie dla mnie rzeczą istotną, żeby to jakkolwiek zgłębiać. Stąd ten Pegasus, tak jak mówię, on mi się w głowie obija. Teraz, kiedy sobie próbuję to przypomnieć jakoś, przed spotkaniem z państwem robiłem jakąś tam wiwisekcję w mojej dziurawej pamięci i udało mi się to jakoś tak zlokalizować, że to jest mniej więcej czerwiec, pewnie lipiec 2018 roku, raport pokontrolny Najwyższej Izby Kontroli. Przy czym Pegasus zaczął być dla nas o wiele ciekawszy w momencie, kiedy się okazało, że Pegasusem żyje też Katalonia, żyje Hiszpania. No bo te informacje do nas już docierały, tak? No, wywiad działa na zewnątrz, wywiad się interesuje różnymi rzeczami, które są na zewnątrz. Nie interesują się jakoś specjalnie sojusznikami, no ale kiedy w państwie sojusznika natowskiego, czyli w Hiszpanii, rozegrało się naprawdę potworne wydarzenie. No, referendum niepodległościowe było straszną katastrofą dla tego państwa. Tutaj no, mam też takie wspomnienie, jak bardzo trudno było przekonać kolegów z zachodnich wywiadów, że za tym stoją Rosjanie. Oni w ogóle nie chcieli wierzyć w to, że za referendum katalońskim stoi rosyjski wywiad. No to nas to po prostu wciągało, interesowało, jak to, Pegasus w Katalonii, o co chodzi. Wtedy pojawiło się więcej informacji, takich informacji oczywiście czysto medialnych, związanych z tym, że po prostu służby specjalne hiszpańskie też używały Pegasusa, który był przez nich wtedy zastosowany do prowadzenia bardzo intensywnej pracy śledczej związanej właśnie z referendum niepodległościowym. No i podziwiałem nie tylko szybkość, ale skuteczność tych ustaleń, bo się okazało, że dosyć szybko Hiszpanie zauważyli, że faktycznie Rosjanie, rosyjski wywiad wojskowy, o dziwo, wiele osób się dziwi, że wywiad wojskowy, a za chwilę o tym troszkę powiem jeszcze, wywiad wojskowy jest obecny gdzieś u korzeni tego wszystkiego, że oni się tam kręcili, że konkretni oficerowie odbywali tam wizyty, spotykali się, obiecywali różne rzeczy. Czasem te obietnice brzmią dosyć fantastycznie, ale no widać było, że ta aktywność jest. Hiszpanie uzyskali te informacje dzięki Pegasusowi, więc to jest kolejna taka porcja Pegasus w mojej świadomości. Tutaj niestety jest kolejne skojarzenie, które też się wtedy szybko dosyć do tego dołączyło, co niestety też się wiąże z uzasadnieniem komisji, uchwały powołującej komisję. Mianowicie nazwa Citizen Lab. Citizen Lab jako grupa informatyków pracujących przy Uniwersytecie w Toronto, którzy dostarczyli raporty pokazujące, że Pegasus jest oprogramowaniem używanym do, no, w cudzysłowie oczywiście, hakowania telefonów opozycji tej niepodległościowej, można powiedzieć, która dążyła do secesji i że aktywiści katalońscy są masowo podsłuchiwani. Rozpoczęła się niesamowita histeria w mediach hiszpańskich
I taki proces, który był wtedy strasznie dla nas szokujący, że właściwie ci, którzy powinni być na ławie oskarżonych, oni stali się oskarżycielami rządu hiszpańskiego, służb hiszpańskich. No, rozgorzała potężna walka polityczna, medialna, która doprowadziła do tego, że Hiszpanie mieli taką zadyszkę. Tam był ogromny problem z tym, jak to wszystko dalej poprowadzić. Ja bardzo przepraszam, tylko proszę przenieść się na nasz grunt Jestem tutaj, pedagogiem, więc lubię takie rzeczy opowiadać, więc No, przepraszam tak. bardzo. Już zmierzam bliżej naszych problemów, ale właściwie dzielę się obecnością Pegasusa w mojej wiedzy czy w mojej świadomości. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że Pegasus, właśnie raporty Citizen Lab, które wtedy się pojawiły, one właściwie wywołały całą tą wielką aferę, zamieszanie w Hiszpanii. No niestety te raporty Citizen Lab też są wymienione jako merytoryczna wkładka do uchwały powołującej komisję sejmową. I to mnie bardzo zastanowiło, dlaczego tak jest. Stąd też zacząłem zastanawiać się, czy ktokolwiek poddał głębszej analizie raporty Citizen Lab, zwłaszcza, że one były w jakiś sposób weryfikowane przez hiszpańskich pracowników naukowych Uniwersytetu w Madrycie i powstał taki raport, który bardzo krytycznie oceniał dokonania zespołu Citizen Lab. Nie mi wnioskować, które raporty są lepiej napisane albo gorzej, nie jestem naukowcem, nie chcę się spierać. Dla mnie istotne było pytanie, czy Komisja Sejmowa, kiedy powstawała, kiedy była intencja powstania Komisji Sejmowej, czy poddała analizie wszystkie raporty, też te, które krytycznie opisywały działanie Citizen Lab i być może wtedy byłaby innego rodzaju decyzja, ewentualnie innego rodzaju w ogóle prace podjęte, jeśli chodzi o powołanie komisji. Pewnym smaczkiem w całej tej sprawie, i to też bardzo było interesujące dla wywiadu, było to, że jednym z obrońców aktywistów katalońskich, który spotykał się z Rosjanami, który spotykał się z mafią hiszpańską, był ten sam adwokat, który bronił Pawła Rupcowa, nielegała zatrzymanego w Polsce jako Pablo Gonzalesa. Tutaj słów kilka jeszcze muszę powiedzieć, bo ten kontekst jest szalenie istotny, żeby oceniać to, co się dzieje, jeśli chodzi o taką ofensywę nowych technologii po stronie rosyjskiej. Wywiad GRU, no niestety on na powierzchnię wychodzi jako nowoczesna służba w 2014-2015 roku. Głównie widzimy go jako podmiot aktywny przy przejmowaniu Krymu czy w czasie wojny w Syrii. Ale nie zauważamy, że GRU przeszło bardzo poważną reformę wewnętrzną i powołano tam jednostki, które były jednostkami wydzielonymi w strukturze, z własną logistyką, z własnym ukadrowieniem i były to jednostki między innymi wyznaczone do przeprowadzania ataków, różnego rodzaju ataków cyfrowych. Były to operacje bardzo interesujące, no bo na przykład podjeżdżali samochodem pod jakiś budynek, mógł być to na przykład budynek sądu w Hadze, albo mogła być to Światowa Organizacja Badania Dopingu, cokolwiek. I tam, nie wchodząc do tego budynku, dokonywali inwazji, próbowali wykraść jakieś informacje. To nam pokazało, że GRU dysponuje narzędziami, które są bardzo zaawansowane. Mówimy o roku 15-16, 9-10 lat temu. I świadomość, że po polskiej stronie istnieje coś takiego jak Pegasus, dodawało trochę otuchy, że no dobrze, no jeżeli mamy tego Pegasusa, to właściwie też no jakby przez chwilę jesteśmy na tej lepszej półce, tak? Mamy narzędzie, które też pozwala nam dokonywać różnego rodzaju inwazji, które będą przynosiły korzystne informacje dla obronności państwa czy dla bezpieczeństwa państwa. Wyjaśnić nieprawidłowości, które ewentualnie pojawiły się w czasie używania Pegasusa w Polsce trzeba. Ja całkowicie popieram takie podejście. Przy czym z mojego doświadczenia oficera, który przeżył wiele afer podsłuchowych, wynika, że najlepiej, jeżeli takie rzeczy wyjaśnia prokuratura, bo ona ma najlepsze narzędzia i robi to najciszej. I to gwarantuje zachowanie też bezpieczeństwa dla służb. Nie ma destrukcji służb przy okazji pracy komisji. Bardzo martwi mnie to, że służby specjalne stały się trochę ofiarą kolejnej wojny politycznej w Polsce, no bo właściwie czy jedna, czy druga strona
starając się komuś dołożyć, przy okazji trąca służby specjalne. To jest bardzo niedobry proces, dlatego że służby specjalne są bardzo potrzebne w Polsce. Potrzebujemy służb bardzo nowoczesnych, bardzo wyposażonych technologicznie i bardzo dobrze dofinansowanych. Każda afera podsłuchowa, którą ja pamiętam, a przeżyłem ich kilka w czasie mojej kariery, każda z nich skutkowała negatywnie. Chociaż nikt nie mówił, że uderza w służby specjalne, tak? Ale skutki były w służbach, bo to my mieliśmy problemy z naborem kadrowym, my mieliśmy problemy z obecnością wśród obywateli, my mieliśmy problemy z kupnem nowego sprzętu, my mieliśmy problemy budżetowe później. A oczekiwano od służb oczywiście zabezpieczenia bezpieczeństwa państwa, a w tej chwili mamy sytuację diametralnie trudniejszą, dlatego że raz komisja do tej pory dużo powiedziała o środkach techniki, których nie powinno się omawiać publicznie, a z drugiej strony bardzo potężnie narasta rosyjskie zagrożenie. My już słyszeliśmy o podpaleniach w Polsce, słyszeliśmy o robieniu fotografii jakimś pociągom, ale rosyjski wywiad działa już o wiele dalej. On już w tej chwili niszczy infrastrukturę krytyczną, on w tej chwili przeprowadza operacje, media o tym pisały, podkładania materiałów zapalających do samolotów, czy też skrytobójstwa. To wszystko wykonuje wywiad rosyjski w Europie. I my się z tym musimy jakoś zmierzyć. Aby się z tym zmierzyć, potrzebujemy być bardziej skuteczni, potrzebujemy zaawansowanych technologii, a niestety praca Państwa Komisji prowadzi do tego, że te zagadnienia zostaną na jakiś czas zamrożone w służbach. Służby będą po prostu znowu bardziej ślepe na jedno oko i bardziej kulawe na jedną nogę, czego oczywiście nikomu nie życzę, no ale na to mojej zgody być nie może. Stąd też tutaj jestem i stąd chciałem koniecznie te wszystkie rzeczy Państwu powiedzieć. Jestem do dyspozycji, proszę o pytania. Bardzo dziękuję. Oczywiście, tak jak pan zaznaczył, przejdziemy również na część niejawną.